Witam. Chcąc posiadać swoje urządzenie NAS, czy to w domu, czy w firmie, powinniśmy się zastanowić nad bardzo istotnym jego elementem, a mam tu na myśli po prostu przestrzeń do przechowywania danych. Na rynku mamy wielu producentów dysków HDD, a każdy z nich ma przynajmniej kilka modeli. Mamy też nośniki SSD. Znów wielu producentów i wiele modeli, a nawet różne typy tych dysków. W tym filmie podpowiem Ci, jak wybrać odpowiedni nośnik danych. Film ten też rozpoczyna cykl filmów dotyczących serwerów NAS. Zapraszam. Przy planowaniu zakupu serwera NAS należy pamiętać, że warunki pracy takiego urządzenia są inne niż tak zwanych komputerów osobistych. To też ich budowa i wyposażenie jest inne. Musi być zdolne do pracy na przykład 24 godziny na dobę. Dlatego mimo, że urządzenia NAS możemy wyposażyć w dyski praktycznie dowolne, to nie powinniśmy tak robić. Nikt nie zabroni Ci oczywiście włożyć do Twojego własnego NAS-a najtańszego dysku, który jest projektowany do komputera stacjonarnego. Ale trwałość tego dysku może okazać się niewystarczająca. Mało tego, jeśli dysk ulegnie awarii podczas trwania gwarancji, producent może odmówić naprawy ze względu na przykład na właśnie czas pracy wskazujący, że dysk pracował 24 godziny na dobę. Oczywiście czas pracy dysku można odczytać. A sama gwarancja na dyski do PC-ów jest krótsza niż na te do NAS-ów czy nawet do serwerów. Sprawa jest całkiem podobna, jeśli chodzi o dyski SSD. Te, jak wiemy, zużywają się, bo posiadają tak zwaną maksymalną ilość zapisów TBW. Taki dysk też może zużyć się przedwcześnie. Jak zatem wybrać taki dysk? Kryteria wyboru zaprezentuję opierając się o dwie najpopularniejsze na naszym rynku firmy produkujące dyski HDD, a później powiemy sobie o SSD. Zanim pogadamy o konkretnych modelach, warto zastanowić się, jaki typ nośnika powinniśmy zastosować. Czy wystarczą nam dyski HDD, czy potrzebujemy dysków SSD? Oczywiście obecnie chyba już wszyscy wiedzą, że dyski SSD są szybsze od HDD, a jeszcze szczególnie te, które są na M2 NVMe. Więc logicznym wyborem wydawałoby się właśnie zakup SSD. Ale czy to na pewno jest dobry pomysł? Po pierwsze, dyski SSD, mimo swoich dobrych obecnie cen, nadal są droższe od HDD, a szczególnie te dyski SSD, które mają odpowiednio dobraną trwałość do takich właśnie prac w serwerach. Ale oczywiście kwestia budżetu jest dla każdego inna. Więc jeśli stać Cię na to, nie ma problemu. Po drugie, trzeba odpowiedzieć sobie na pytanie, czy wykorzystam tę dużą szybkość dysków SSD. Jesteśmy przyzwyczajeni, że w naszych komputerach z dyskiem komunikuje się procesor w miarę bezpośrednio. Więc łatwo wykorzystać nam te duże prędkości, które serwuje nam dysk SSD. Natomiast jeśli odczytujemy czy zapisujemy dane na NAS-ie, to robimy to przez sieć komputerową. Jak za chwilę okaże się, jest ona dla nas dość dużym ograniczeniem. Zobaczmy sobie na liczby. Odczyt czy zapis na dysku HDD, takim konsumenckim, czyli takim, który zastosowałbyś w zwykłym komputerze PC, to w dobrym stanie tego dysku do 150 MB na sekundę, co odpowiada 1200 megabitom na sekundę. I już tutaj widać, że taki dysk może technicznie rzecz biorąc zapisywać i odczytywać szybciej niż prześlemy do niego informacje przez sieć 1 gigabitową. Czyli jakby na to nie patrzeć, dość standardową w naszych domach. Nie mówiąc już o jeszcze szybszych rozwiązaniach, czy zatem jest jakiekolwiek uzasadnienie w użyciu czegoś innego niż HDD, skoro i tak jest szybsze? No jasne. Podstawowym powodem jest fakt, że jednak nie będziemy przesyłać tylko dużych plików, a dla takich właśnie była ta statystyka, którą widziałeś, ale również małe pliki. Dla małych plików te prędkości maleją
dla każdego rodzaju nośnika. Dla bardzo małych plików to mogą być pojedyncze megabajty dla dysków HDD. W SSD tych nawet ultrawydajnych też cudów nie będzie. Najczęściej bardzo szybkie dyski, nawet wielogigabajtowe, przy odczycie malutkich plików nie są specjalnie szybsze od standardowego dysku SSD pracującego na przykład na SATA. Drugim powodem, dlaczego warto zastosować SSD, to praca wielozadaniowa. Wystarczy, że w jednym momencie kilka osób albo chociaż zadań próbuje uzyskać dostęp do plików i już HDD mocno traci swoją wydajność. Spadek może się ponownie okazać drastyczny. Oczywiście im więcej osób naraz korzystających, im mniejszych plików lub coraz więcej zadań działających na małych plikach. Podobna sytuacja może być na przykład, kiedy próbujemy pracować na naszych plikach, a NAS w tym samym momencie na przykład robi kopię zapasową. Trzecim powodem może być czas dostępu do plików, który ponownie będzie znacznie gorszy, jeśli obciążymy różnymi operacjami nasze dyski HDD, a my tego dostępu szybkiego potrzebujemy. I ostatecznie czwarty powód. Zastosowanie dysków SSD jest jak najbardziej uzasadnione, jeśli zdecydujesz się na budowę szybszej sieci, czyli na przykład minimum 2,5 gigabita na sekundę lub nawet 10 gigabitów na sekundę dla warunków domowych. W warunkach biznesowych możemy mówić o jeszcze większych szybkościach. Pamiętaj jednak, że zazwyczaj oznacza to, że pakujesz się w ogromne koszty. Budowa takich sieci zazwyczaj kosztuje znacznie więcej niż sieci gigabitowych. I ostatnia uwaga, zanim przejdziemy do dysków. Temat złącz i interfejsów komunikacyjnych. Na co dzień w komputerach używamy dwóch rodzajów złącz do podłączania dysków. Są to obecnie SATA i M2. I odpowiednio na złączu SATA, a mówimy tu o kształcie tak naprawdę, odbywa się komunikacja w oparciu o interfejs, który ma dokładnie taką samą nazwę jak typ złącza. A na złączu M2 pracuje interfejs NVMe. Natomiast w rozwiązaniach serwerowych mamy jeszcze inną kombinację. Na złączu SATA możemy mieć również interfejs SAS. Na zdjęciu widać drobną różnicę w tym kluczu, reszta wygląda generalnie tak samo. Oraz zamiast M2 mamy U2. Na zdjęciu tym konsumencki dysk M2 z interfejsem NVMe położony jest na dysku serwerowym ze złączem U2 i również interfejsem NVMe. Przy okazji zobacz, jak wygląda chłodzenie dysku serwerowego. Zwłaszcza w poważniejszych modelach NAS-ów możemy spotkać właśnie rozwiązania SAS i U2. Natomiast M2 jest używane tylko w tych prostszych urządzeniach. Spowodowane jest to oczywiście różnicami w cenach tych dysków. Skoro różnice są nam znane i wiemy, że nie możemy tego ze sobą pomylić, to zobaczmy, co mają dla nas do zaoferowania dwaj najwięksi producenci dysków, czyli Western Digital i Seagate. Zaczynamy zatem od tego pierwszego, czyli Western Digital. Produkty, jakie możemy obecnie znaleźć w ich ofercie, to seria Blue, Black, Red, Red Plus, Red Pro, Gold, Purple, Purple Pro i rodzina Ultrastar. Linia Blue jest linią budżetową do standardowych komputerów. Black to dyski o zwiększonej wydajności, ale nadal kierowane do komputerów osobistych. Następnie mamy linię Purple do systemów monitoringu wizyjnego, a modele w wersjach są również standardowych i takich z dopiskiem Pro. No i teraz seria, która nas rzeczywiście interesuje, czyli seria Red. Do rozwiązań dedykowana właśnie typu serwer plikowy. Linia zaczyna się od modeli bez dopisku, czyli samo Red, które są bardzo mało polecane ze względu na to, że zapisują w technologii SRM. Technologia ta jest zdecydowanie gorsza od technologii CRM, która jest stosowana już w pozostałych liniach. Warto to rozważyć, nie jest to zbyt dobry pomysł.
Serię RED bez dopisku można zastosować natomiast, ale w bardzo prostych i nieobciążonych NAS-ach i również będzie sobie radziła. Lepiej jednak zdecydować się na serię Plus, gdzie mamy już całkiem dobre parametry. Natomiast jeśli chcesz jeszcze większej wydajności pracy dysków, powinieneś wybrać modele Pro, gdzie między innymi zwiększono prędkość obrotową dysków i wydłużono gwarancję. Dostępne są także pojemności większe niż byłyby to w linii Plus. Jeśli planujesz bardzo duże obciążenia swojego serwera, czyli potrzebujesz sporych prędkości i będziesz zapisywał na dyskach bardzo dużo danych w przeciągu roku, to możesz się zdecydować, albo i nawet powinieneś, na serię Gold, gdzie nie dość, że zwiększono jeszcze szybkość transmisji i dostępne jest większe obciążenie roczne i tym podobne. Jest to dysk z pogranicza linii dla NAS i dla serwerów, czyli linii UltraStar. Dyski UltraStar zapewniają mnóstwo technologii, które przydadzą się dla wymagających, szczególnie do większych, mocno obciążonych urządzeń. Ostatecznie pewnie najbardziej optymalnym wyborem do zastosowań domowych będzie seria RED+, ewentualnie Pro, jeśli masz rzeczywiście większe wymagania. W firmie, oczywiście w zależności od potrzeb, możesz śmiało patrzeć w kierunku serii Gold, czy nawet UltraStar. Pamiętaj też, że różne serie dysków nie dzieli przepaść cenowa. Zawsze lepiej zaplanować urządzenie przygotowane dla większych obciążeń. Podobnie jak w kolejnych filmach będę sugerował Ci zapas miejsca i wydajności w NAS-ie. Lepiej coś dołożyć, żeby uzyskać więcej, niż musieć zmienić cały sprzęt. To teraz przejdziemy do firmy Seagate. Ponownie zaczynamy od dysków do zastosowań w komputerach osobistych, czyli linii Barracuda. Następnie mamy linię do rejestracji monitoringu wizyjnego, czyli Skyhawk, odpowiednik Purple, w wersji bez dopisku i z dopiskiem AI. No i w końcu interesująca nas linia, czyli Iron Wolf. Niejako powyżej naszej serii Iron Wolf jest seria Exos, dedykowana do serwerów. Iron Wolfy mamy standardowe i z dopiskiem Pro. Obie linie Iron Wolf pracują na 7200 obrotów i zapisują w technologii CRM. Czyli można by powiedzieć, że przypominają generalnie Redy Pro. Natomiast wyraźna różnica pomiędzy Iron Wolf i Iron Wolf Pro to obciążenie roczne dysków oraz zalecenia ilości dysków w serwerze czy macierzy. O tym ostatnim nie mówiliśmy. Ze względu, że dyski wprowadzają do obudowy urządzenia wibracje, to trzeba wzajemnie je chronić przed wibracjami od innych dysków. Im więcej tych dysków obcych, tym większa wibracja na każdy z dysków. Ta ochrona może być w dysku po prostu lepsza bądź gorsza. Stąd producenci zalecają określoną ilość dysków danej linii czy serii w danej obudowie. Dla przykładu, Iron Wolf powinien być instalowany w ilości maksymalnie 8 dysków w obudowie, gdzie wersja Pro już nie ma właściwie żadnego limitu. W przypadku Western Digital mieliśmy do 8 dysków dla linii RED Plus i RED, która nie miała dopisku, oraz 24 dla linii RED Pro i brak limitu raz dla serii Gold. Dlatego jeśli mielibyśmy szukać jakichś zależności, to można by przyjąć, że Iron Wolf jest odpowiednikiem RED Pro, natomiast Iron Wolf Pro odpowiada linii Gold. Oczywiście są też inne różnice, ale najczęściej nie mają tak wielkiego dla nas znaczenia i nie musimy tutaj o nich mówić. Tu znów w przypadku Seagate'a chyba najlepszą opcją dla domu będzie linia Iron Wolf, która i tak jest bardzo już wydajną i dobrą linią dysków. No i wersja Pro dla bardzo wymagających. Dla firm znowu będzie podobnie jak poprzednio, czyli patrzyłbym w kierunku linii Exos. No i w tym miejscu pewnie wypadałoby skończyć już ten wywód na temat dysków, ale rzeczywistość przekonuje, że jednak coś trzeba dodać. Otóż obserwując ceny większych, to jest takich 12 terabajtów zwyż,
dysków. Na moment nagrywania filmu zauważyłem, że zarówno dyski z serii Exos są tańsze od linii Iron Wolf, jak i te z serii Ultrastar są tańsze niż Red Pro. Co ciekawe, nie ma specjalnie żadnych argumentów, by wybierać Iron Wolfa czy Reda zamiast wersji serwerowych. Exos i Ultrastar są zwyczajnie lepsze, więc dosłownie szybka informacja o różnicach. W przypadku Exosa literka po X-ie, im większa, tym nowsza jest generacja tego dysku, co zapewnia oczywiste plusy. Praktycznie identycznie to wygląda w przypadku Ultrastar. Pierwsza cyfra również, im większa, tym lepszych osiągów tego dysku można by się spodziewać. Kończymy te HDD. Zatem czas na SSD. Ponownie, możemy ten produkt kupić w wersjach i konsumenckich, jak i do zastosowań serwerowych. Natomiast w tym przypadku nie ma tak jasnych granic pomiędzy produktami. Oczywiście można wprost wskazać odpowiednie dyski u producentów, jak Western Digital, bo mamy podobne oznaczenia serii jak w przypadku HDD i nie mamy żadnych wątpliwości. U Seagate'a mamy również SSD Iron Wolfy i odpowiednich key serii Exos o nazwie Nitro. Niestety w przypadku SSD różnice cen między seriami dysków są spore. Czyli mamy znaczną różnicę pomiędzy serią konsumencką a serią serwerową. Trzeba sobie zadać bardzo zdecydowane pytanie, jaki rzeczywiście ten SSD potrzebujemy. Typowo amatorski SSD będzie różnił się od półprofesjonalnego czy profesjonalnego wartością TBW. Przez tą wartość producent deklaruje nam, jak wiele danych możemy zapisywać na dysku, nim ten zacznie nam po prostu już umierać. Jak pokazuje wiele testów w internecie, realna śmierć dysku może być bliska bądź daleka od wartości podawanej przez producenta. To znaczy, że jeden SSD rzeczywiście wytrzyma tyle co deklaracja i jeszcze troszeczkę więcej, ale inny może popracować kilka razy dłużej niż producent deklarował. Natomiast każdy prędzej czy później nam niestety się wykończy. O ile problem ten pomijamy w przypadku komputerów osobistych, bo ilość zapisów, jakie wykonuje nasze urządzenie, zazwyczaj nie doprowadzi do zużycia SSD, zanim na przykład zmienimy sobie cały komputer, o tyle w zastosowaniach serwerów plików, szczególnie tych bardzo mocno obciążonych, możemy szybko osiągnąć wartość graniczną. Wtedy nasze dane są mocno zagrożone. Dlatego SSD do zastosowań profesjonalnych przede wszystkim mają inną konstrukcję, 3 podzespoły, w celu zwiększenia właśnie tej wartości TBW. Szczególnie w grupie półprofesjonalnej, czyli mówimy tu o poziomie SSD jak Iron Wolf czy Red, mamy niemałą konkurencję innych firm. Pozwalam sobie zaprezentować tabelę dla kilku producentów. Dla porównania wybrałem dyski SSD o pojemności zbliżonej do 1 terabajta i widzimy rozrzut TBW, potężny rozrzut TBW. Tylko w tej jednej statystyce zaczynamy od 600 terabajtów dla w sumie tak naprawdę to amatorskiego Samsunga Evo, który i tak w grupie amatorskiej jest z bardzo dużym TBW. A kończymy na Intelu, gdzie TBW jest 10-krotnie większe od tego Samsunga, a cena tylko trochę ponad 2-krotnie większa. Ale też nie potrzeba tak dużej dopłaty, jeżeli ktoś się przestraszył tą ceną. Na przykład Samsung PM88 III ma już ponad 2-krotnie większy TBW od serii Evo, a jest tylko 110 zł droższy. Należy jednak pamiętać, że TBW to deklaracja producenta, jak już wspomniałem. Szczególnie dla markowych urządzeń nie zdarza się tak, żeby te dyski nie wytrzymywały tego, co deklaruje producent, a tak jak mówiłem, mogą popracować znacznie dłużej. Były już w przeszłości robione testy dla dysków, na przykład Samsunga z linii Pro, gdzie wytrzymywały TBW nawet kilkukrotnie, czy tam nawet 12-krotnie więcej niż to deklarował producent. Jaki więc model mamy wybrać? Przede wszystkim, aby zrobić to dobrze,
to potrzebujesz określić to potencjalne zużycie dysku w takim przypadku, w jakim będzie działał Twój konkretny NAS. Dla wielu osób te 600 terabajtów może okazać się bardzo dużą wartością, bo będą kopiować tylko małe ilości rzeczy na tego NAS-a, jakieś zdjęcia i tak dalej. Dziennie zużyją nawet mniej niż gigabajt, a rocznie może zużyją parę terabajtów. Ale są też takie sytuacje, gdzie taki dysk 600 terabajtów zapisów można zużyć nawet w ciągu kilku miesięcy. Jak zrobić tą ocenę? No, zwyczajnie musi się w jakiś sposób oszacować, ile tych danych będziemy dziennie zapisywać, czy tam tygodniowo, czy miesięcznie, zależy jaką sobie tutaj przyjmiemy stałą. Jakie to wielkie są pliki i jak często na przykład one się nadpisują, bo tutaj mówimy też o podmienianiu tych plików, na przykład jeżeli zapisujemy plik. Szczególnie tym muszą się zainteresować osoby, które na przykład będą wykonywały pracę bezpośrednio na dyskach NAS. Nie na przykład na swoim lokalnym komputerze i tylko kopie czy ukończone pliki zapisywane będą na NAS-ie, ale na przykład cała praca będzie wykonywana właśnie na tych dyskach NAS, bo wtedy za każdym razem, kiedy zapisujemy na przykład jakiś plik wideo czy jakikolwiek inny duży plik, no to zużywamy te zapisy na tych dyskach SSD. Natomiast odczytywać z dysków SSD możemy bezkarnie, tu się nic nie zużywa. Pamiętaj jeszcze o jednej rzeczy. Przedstawione TBW były dla modeli o pojemności 1 TB albo około 1 TB. Dla innych pojemności te wartości się zmienią. W zdecydowanej większości przypadków zasada jest prosta. Mamy 2 razy więcej pojemności dysku, to TBW najprawdopodobniej jest 2 razy większe. 3 razy więcej to 3 razy więcej. I w dół, jak mamy przez pół mniejszy, to mamy połowę mniej TBW. Myślę, że to dość oczywiste, można to zobaczyć w statystykach dla każdego dysku, jak to funkcjonuje i odpowiednio porównać. No, sugeruję tutaj oczywiście spojrzenie zazwyczaj na większy dysk, bo automatycznie kupując większy dysk będziemy mieli pewnie 2 razy większe TBW i przy okazji większą pojemność, więc dwukrotnie bardziej zyskujemy na tym niż na przykład kupując droższy dysk po prostu z większym TBW, ale o tej samej pojemności. No to pozostaje nam ostatecznie pytanie, co wybrać? HDD czy SSD? Taniej i wolniej, czy drożej i szybciej? A może wybrać rozwiązanie hybrydowe? Jak działa takie rozwiązanie? Odpowiedź na te i inne pytania pojawią się w filmie NAS w domu oraz również w filmie dedykowanym NAS w firmie. Wkrótce pojawią się na kanale i serdecznie wszystkich do nich zapraszam. I to nie wszystko w tej serii. Będą jeszcze filmy, jak wybrać odpowiedni NAS, porównanie oprogramowania NAS-ów. Mówić będziemy również o szczegółach sprzętowych i technicznych, a także pokażę, jak można samodzielnie zbudować własny NAS o wybranych przez nas parametrach, najczęściej oszczędzając kupę pieniędzy. Jeśli podobał Ci się ten film, pozostaw lajka i koniecznie zasubskrybuj kanał, aby nie ominął Cię żaden nowy film. Do zobaczenia.